Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Accenture Review TV. W poprzednich odcinkach rozmawialiśmy o technologii, o cyfryzacji, o tym, jak pomogła firmom przetrwać trudne czasy pandemii. Natomiast wraz z cyfryzacją przychodzą też nowe zagrożenia. Dlatego dzisiaj zajmiemy się cyberbezpieczeństwem. O tym, jak bezpiecznie wprowadzać nowe usługi, o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo klientów. Z naszymi gośćmi porozmawia oczywiście Jowita oraz Artur Józefiak, który w Accenture odpowiada za cyberbezpieczeństwo właśnie. Bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy. Naszym pierwszym gościem jest Grzegorz Bojar, szef teleinformatyki w PSE. Grzegorz, prowadzisz od kilku lat z naszym wsparciem transformację systemów IT i OT w polskich sieciach elektroenergetycznych. Jedną z największych transformacji tego typu w Polsce. Jednym z głównych powodów tej transformacji jest cyberbezpieczeństwo. Powiedz, jak godzisz tą ciągłą zmianę, która teraz dzieje się w Twojej organizacji i ciągłą zmianę i dynamikę technologii z kwestiami cyberbezpieczeństwa, z tym, że cyberbezpieczeństwo w Twojej organizacji jest namacalne i bardzo ważne dla każdego Kowalskiego, dla każdego obywatela? To jest bardzo złożone pytanie, ale trafne. Sytuacja jest taka, że trzeba zachować balans. Bezpieczeństwo bardzo często, czy bezpieczeństwo teleinformatyczne, cyberbezpieczeństwo często w organizacjach jest organizowane w ten sposób, że jest jakaś komórka bezpieczeństwa, która czegoś po prostu zakazuje. Nie wolno tego, nie wolno tamtego, musicie zrobić to, musicie zrobić tamto. W takich warunkach nie da się przeprowadzić transformacji. Zwłaszcza jeżeli trwają inne, nawet nie projekty, ale programy projektowe, rozwojowe w zakresie elektroenergetyki, w zakresie digitalizacji, w zakresie unowocześnienia, modernizacji firmy w różnych obszarach IT czy ICT. Więc najważniejszy jest balans, podejście pozytywne, dobre planowanie i komunikacja dobra z odpowiednimi grupami użytkowników, ogólnie zarządzanie zmianą. Trzeba być kreatywnym, trzeba rozumieć potrzeby. No i jeszcze jest jeden wymiar, który w tym wszystkim jest kluczowy, to jest wymiar czasu. To znaczy generalnie wszystko powinno się robić jak najszybciej, ale czasem trzeba odpuścić, bo pewnych rzeczy nie da się zrobić za szybko. Dziękuję. Jest z nami dzisiaj też Robert Trentowski, wiceprezes Krajowej Izby Rozliczeniowej. Robert, jesteś wiceprezesem w takiej organizacji, która rozwija usługi dla obywateli, jak na przykład podpis cyfrowy i moje ID. Nawet z tego sama korzystam. Jaki jest Twoim zdaniem dzisiaj wizerunek bezpieczeństwa IT, a jakiego cyberbezpieczeństwa potrzebują polskie firmy, szefowie biznesu i szefowie IT? To też jest dosyć skomplikowane pytanie, ale też się cieszę podobnie jak Grzegorz, że jesteśmy w pewnym procesie zmiany, jeżeli chodzi o rolę bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa w organizacji. Przez lata rozmawialiśmy sobie o tym, że IT nie może podążać za biznesem, musi stać się partnerem dla biznesu. I teraz dokładnie tak samo jest z cyberbezpieczeństwem. Cyberbezpieczeństwo, już miejmy nadzieję, a przynajmniej tak jest w naszych organizacjach, nie jest tym hamulcowym. Nie jest postrzegane tylko jako ten, na którego można wydać furmankę pieniędzy, bo to jest taki worek bez dna. W związku z tym, moim zdaniem, to co jest chyba najważniejsze, to odpowiednie wpasowanie w cały proces kreowania produktów, roli bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa w organizacji, żeby to cyberbezpieczeństwo było pewnym partnerem. Natomiast z drugiej strony ta druga część pytania Twojego, to znaczy jakiego bezpieczeństwa potrzebują szefowie firm? No, truizm powiem jak najwyższego i tu chyba muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy są w stanie taki poziom bezpieczeństwa zapewnić samodzielnie. Stąd my jako taka spółka technologiczna sektora bankowego wyrośliśmy na tym. Dla nas bezpieczeństwo czy cyberbezpieczeństwo to są podwaliny naszej działalności. I teraz wychodzimy szerzej. Jesteśmy w stanie dzięki Bankowemu Centrum Cyberbezpieczeństwa realizować ten temat w ramach sektora, a teraz te dobre praktyki sektora wychodzić do firm, do małych i średnich przedsiębiorstw, do dużych korporacji i oferować także końcowym klientom, osobom fizycznym,
Czy to bezpieczne uwierzytelnienie identyfikacji jak moje ID, czy to usługi zaufania, nie bez powodu nazywane usługami zaufania, czyli podpisy elektroniczne, pieczęcie elektroniczne. Czyli następuje taki transfer najlepszych praktyk między sektorem bankowym do społeczeństwa, do administracji publicznej, do firm. No i mam nadzieję, że to zwłaszcza w pandemii i po pandemii będzie miało długofalowe pozytywne rezultaty. Zwłaszcza w pandemii miało to ogromny rozwój, dlatego że wcześniej ten podpis elektroniczny nie był aż tak potrzebny, zarówno jak moje ID, a teraz okazało się, że to zapotrzebowanie pewnie jest dużo większe. Czy wiesz, to jest tak, że czasami czuliśmy się, jak to się ładnie mówi, ewangelistami. Mówiliśmy, a po co jest to potrzebne? I mówimy, to niektórzy traktowali to jako gadżet, jako coś nowatorskiego, jako coś fajnego. Pandemia pokazała, że to jest niezbędne. Ale raz jeszcze, niezbędne dla procesów, gdzie firmy wiedzą, że bezpieczeństwo musi być elementem tej usługi. To nie jest zaloguj się czymkolwiek, to jest zaloguj się, potwierdź swoją tożsamość w oparciu o bezpieczeństwo oferowane przez sektor bankowy. Mamy pośrodku. Podpisz, oświadcz coś podpisem elektronicznym, a nie tym, że kliknąłeś bądź wysłałeś jakiegoś SMS-a. No i taka świadomość takiego bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa to jest coś, co pandemia przyspieszyła i bardzo dobrze, a dzięki temu nastąpił ten prawdziwy krok, ten biznesowy, digitalizacja procesów. Ale tak trochę mam wrażenie, panowie, że pokazaliście taki świat trochę idealny, tak? To znaczy potrzebujemy czasu, robimy to bezpieczeństwo tak, żeby nie potrzebować tej furmanki pieniędzy, odwołam się do tego sformułowania. No ale stańmy tak realnie wobec tych zagrożeń. Brakuje kadr dzisiaj w cyberbezpieczeństwie. Jednak od wielu szefów IT słyszę, że to potrzeba tej furmanki pieniędzy i technologia to jedno, jak ewoluuje szybko, ale jeszcze zagrożenia. One coraz szybciej ewoluują, tak? Powiedzcie tak z waszej perspektywy, jak realnie to cyberbezpieczeństwo robić, tak? Na ile da się je robić in-house i nie topiąc organizacji w ogromnych kosztach? Czy to jest w ogóle wykonalne? To może najpierw od tego czasu, bo ja o tym mówiłem poprzednio. Z czasem jest tak, że rzeczywiście przyspiesza, świat zewnętrzny przyspiesza, a duże projekty transformacyjne z natury są wolne. I to jest na pewno olbrzymie wyzwanie. Dlatego trzeba opanować poziom bezpieczeństwa w różnych aspektach. No, jest kilkadziesiąt aspektów pewnie. I trzeba nad tym panować, umieć zidentyfikować posiadany poziom i określić docelowy poziom i spriorytetyzować kolejność wykonania poszczególnych kroków celem utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa. To jest jeden aspekt dla mnie. Drugi aspekt to jest strategiczne podejście, gdzie najwięcej można uzyskać i w ten sposób można zaoszczędzić pieniądze. Gdzie można najwięcej uzyskać przy krótkim czasie i niewielkim budżecie. Szukanie takich luk, ewentualnie znalezienie struktury, nazwijmy to architektury wręcz, tego cyberbezpieczeństwa, które będzie budowało twarde zręby. I ta transformacja, którą robimy w PSE, właśnie na tym polega. Zaczęła się od jednego słowa: strefy, segmentacja i podzielenie sobie świata na kawałki. I moim zdaniem w ogóle cyberbezpieczeństwo nie tylko w przemyśle, nie tylko w systemach sieciowych, ale pewnie tak samo, wręcz wiem, że jest tak samo w systemach bankowych, polega na podzieleniu sobie świata na kawałki i chronienie tych kawałków. Okay, Na odpowiednim poziomie. Tak. Bo to trzeba mieć Dopasowanym do danego Dokładnie kawałka. tak. No to A co z brakiem ludzi? No bo wiecie dobrze, ty jesteś w środku ekosystemu bankowego. W różnych miejscach w bankach słyszę, że brakuje kadr bezpieczeństwa. Jak jednocześnie to bezpieczeństwo robić, a zarazem nie zamieniać się ciągle w agencję taką rekrutującą, bo brakuje tych ludzi, tak? Znaczy, odpowiem całkowicie szczerze, gdybym znał remedium na brak kadr, to bym był mega szczęśliwym człowiekiem i moim zdaniem cały polski sektor, czy to finansowy, czy to idąc dalej nawet do was, byłby przeszczęśliwy. Nie znajdziemy tak naprawdę remedium na to zło, że bardzo szybko, no to realny problem, bardzo szybko wykształcimy, wyedukujemy, pozyskamy z zewnątrz bądź z wewnątrz tych
nowych ludzi. Ale potrzeba jest dziś. No właśnie i teraz właśnie kilka lat temu, właśnie z inicjatywy PKO Banku Polskiego, Związku Banków Polskich, sektor bankowy powołał Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa i to było remedium na dwie rzeczy. Po pierwsze na ten brak kadr, a po drugie na platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, która oczywiście wyelowała w pewnym momencie także do wspólnych narzędzi ochrony przed zagrożeniem w skali cyber. Moim zdaniem to jest ten krok, który no teraz BCC jest na drodze stania się fincertem, czyli tym takim typowym certem sektorowym. I my już widzimy właśnie, że to zaczyna działać. To znaczy, skoro banki powiedziały sobie, że w obszarze cyber security nie konkurujemy, a wręcz współpracujemy, to otworzyło bardzo fajne pole do dyskusji, do tego, żeby wykorzystać ten potencjał już istniejących ludzi w sektorze, wykorzystać tą wiedzę w celu zbudowania procesów i narzędzi sektorowych, a dzięki teraz długofalowej strategii w ogóle cyberbezpieczeństwa państwa zaczynamy myśleć, jak te certy sektorowe mają ze sobą współpracować. Nie ma co ukrywać, że my z Grzegorzem też rozmawialiśmy, w jaki sposób tak pozornie dalekie od siebie organizacje miałyby dużo łatwiej w obszarze współpracy w zakresie cyber, bo tu też chcemy wykorzystywać potencjał swoich organizacji. Więc przede wszystkim działanie w ten sposób. No a z drugiej strony nie ma co ukrywać, że my jako KIR z jednej strony jesteśmy częścią takich sektorowych rozwiązań, a z drugiej strony jako ten pomost, hub technologiczny z sektora bankowego, tego typu rozwiązania dajemy dalej do gospodarki. Czyli zarówno jesteśmy częścią sektorowych rozwiązań, jak i pomostem rozwiązań sektorowych dalej. I to w jakiś sposób chociaż próbuje rozwiązać problem kadr. Dziękuję. Ja chciałam trochę Was podpytać o chmurę. To jest ostatnio najgorętszy chyba temat w ogóle w technologii. Dużo się bardzo dzieje też w Polsce w chmurze, a obydwaj reprezentujecie firmy, które jednak dostarczają pewne kluczowe usługi. I teraz czy uważacie, że da się pogodzić korzystanie z zaawansowanych możliwości chmury, a jednocześnie zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa w organizacjach? Co myślicie o tym? To jest już takie historyczne pytanie dla mnie, szczerze mówiąc. Jak parę lat temu zaczynałem pracę w polskich sieciach elektroenergetycznych, to chmura była absolutnym tabu. Była wręcz zakazana. Niczego nie wolno było robić, budować na zewnątrz, nazwijmy to. To się zmieniło. To jest nieracjonalne. To zatrzymuje w pewnych obszarach rozwój, a w niektórych obszarach wręcz się w ogóle nie da uzyskać pewnych usług już bez chmury w tej chwili. Więc musieliśmy zmodyfikować i zweryfikować swoje podejście do chmury, choć pewnie jesteśmy jedną z najbardziej konserwatywnych firm i branż w tym zakresie ze względu właśnie na sieciowy, przemysłowy, krytyczny, kluczowy charakter. Więc znowu odpowiedzią jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli te podzielenie sobie świata na kawałki. Trzeba sobie po prostu określić bardzo wyraźnie, które kawałki, które segmenty, które usługi są dopuszczalne i mogą być realizowane w chmurze, a które nie. I druga rzecz jest tutaj już wprost w kwestiach cyberbezpieczeństwa. Chmura powoduje zagrożenia różne. Dojrzałe firmy świadczące usługi chmurowe są czasami może nawet bardziej bezpieczne niż posiadanie czegoś u siebie. Natomiast są dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest ciągłość działania. To jest nie mniej ważne zagadnienie po pierwsze w energetyce, ale w finansach podobnie. Ciągłość działania, bezprzerwowe działanie wszystkich systemów jest absolutnie kluczowe. Po to wewnętrzne systemy są podwójne, poczwórne, poszustne czasami wręcz, żeby była pełna redundancja wszystkiego ze wszystkim i żeby to ciągle działało. I też ryzyko, gdzie te ryzyko mamy zlokalizowane? Czy mamy te ryzyko zlokalizowane u siebie, czy je outsourcujemy? No i my tutaj rzeczywiście jesteśmy dosyć powiedzmy znowu konserwatywni, bo wierzymy, że sami sobie poradzimy lepiej
a nie chcemy i będziemy mieli panowane ryzyko i wycenione, podczas gdy w chmurze nie wiemy, na kim spoczywa to ryzyko. Tak? Spoczywa na różnych rzeczach. Spoczywa na liniach internetowych, spoczywa na jakichś serwerowniach gdzieś w świecie i tak dalej. Więc w tym momencie raczej wygrywa u nas w tej chwili model hybrydowy, gdzie częściowo jesteśmy wewnątrz, częściowo zewnątrz w pewnych usługach i bardzo przyglądamy się również kwestiom integracji narzędzi wprost w chmurze. To uważamy za duże ryzyko, które w pewnych warunkach może być nie do opanowania. Więc konserwatywne podejście, posegmentowane i ostrożne. Robert, a jaki jest twój punkt widzenia? Bo jednak dzisiaj jest mnóstwo entuzjastów. Zgadzam się zresztą z tobą, że mieliśmy taki ban na chmurę przez wiele lat. Szefowie IT w ogóle nie brali tego pod uwagę, a dzisiaj z kolei jest bardzo dużo hura optymistów, prawda? Znaczy ja sam się zastanawiam, bo my z Grzegorzem aż dziwne, aż mam tak bardzo zbliżone poglądy. Może też dlatego, że właśnie jesteśmy w tym procesie tej adopcji tego nowego myślenia o cyber security, nowego myślenia o chmurze, ale te nasze organizacje może dlatego, że tak mocno stawiają na bezpieczeństwo i na tą odpowiedzialność, a z drugiej strony nie ma co ukrywać, jesteśmy istotnym podmiotem takiego bezpieczeństwa społecznego. To u nas to bezpieczeństwo to przede wszystkim. I teraz ja nie chcę zanudzać tymi warstwami dyskusji o chmurze przez pryzmat compliance, RODO, outsourcingu i tak dalej. Ale rzeczywiście to, co się fajnie dzieje, to jest to, że patrzymy na chmurę jako możliwości probiznesowe, time to market, elastyczność, skalowalność i tak dalej, ale zaczyna się przebijać ten drugi pryzmat. Tak jak rozmawialiśmy sobie o takich sektorowych rozwiązaniach w zakresie bezpieczeństwa, tu mamy technologię, która dostarcza bezpieczeństwo i jest zaszyta w tej technologii, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Natomiast rzeczywiście, gdy zaczniemy mówić o planach ciągłości działania, no to chyba jeszcze nie. I ja nie ma co ukrywać, KIR pracuje i nawet już wdrożył rozwiązania na chmurze. Pracujemy nad kolejnymi. Natomiast rozwiązania płatnicze na tą chwilę jeszcze nie. Ja nie mówię, że nigdy nie, ale jeszcze nie, ponieważ ta odpowiedzialność za ciągłość działania tak krytycznych usług nie pozwala mi w tej chwili nawet tego rozważać. Panowie, powiedzieliście kilka razy w waszych wypowiedziach padło takie słowa probiznesowe, ta perspektywa. Chciałem zapytać, Robert, ciebie na początek, bo mówimy teraz cały czas o bezpieczeństwie z perspektywy minimalizacji ryzyka. Ale sam jesteś w organizacji, która inaczej podeszła też do bezpieczeństwa, tak probiznesowo. Pokazaliście, że można użyć usługi bezpieczeństwa, usługi zaufania do tego, żeby otworzyć nowe możliwości. Możesz trochę o tym opowiedzieć? No oczywiście nie wszystko mogę, ale co mogę, to powiem. Rzeczywiście fajne jest to, że udało nam się w dyskusji, nie tylko wewnątrz KIR-u, ale wciągnęliśmy do tego banki, udało nam się w dyskusji powiedzieć sobie o tym, że wszystkim nam, naprawdę wszystkim nam zależy, żeby był olbrzymi przeskok tej Polski do tej Polski cyfrowej, zarówno w administracji publicznej, jak i w usługach komercyjnych. I już kilka lat temu do tego doszliśmy, że przy 500+ to był taki pierwszy bardzo namacalny dowód na to, że nowa cyfrowa Polska potrzebuje czegoś fundamentalnie potrzebnego, cyfrowej tożsamości. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że to nie jest tak, że wymyślimy produkt, a potem bezpieczeństwo przez 2 tygodnie będzie to audytować i mówiło, co jest źle. Wręcz odwrotnie, usiedliśmy od razu z bezpieczeństwem i powiedzieliśmy, że to jest cecha tej usługi. Musimy zrobić coś, co jest z definicji bezpieczne. I rzeczywiście wykreowaliśmy tą tożsamość bankową do usług komercyjnych, do usług publicznych z brandem Moje ID i dokładnie tak samo poszliśmy dalej, czyli podpisy kwalifikowane, ale takie, które adresują dzisiejszego Polaka. On chce mieć to na komórce, mieć zdalnie, nie chce nosić tych pendrive'ów. W związku z tym znowu usiedliśmy z bezpieczeństwem od razu i zaczęliśmy sobie rozmawiać o tym, co można zrobić i jak pogodzić ten ogień z wodą, żeby dać bezpieczny, ale ergonomiczny model działania tej usługi. I teraz nie zaprzeczam sam sobie, ale powiem,
ale potem musieliśmy się z niektórych kroków wycofać. I doszliśmy do wniosku, że właśnie to jest takie hasło, może nie do końca popularne, ta społeczna odpowiedzialność. To znaczy doszliśmy do wniosku, że przez lata byli ludzie tak zwani wykluczeni cyfrowo. A teraz ten szybki run na cyfrowe procesy w pandemii, etc. pokazał, że nawet ci nasi klienci, Polacy w tym cyfrowym świecie nie do końca rozumieją te wszystkie zależności. Więc musieliśmy się troszkę cofnąć i dojść do wniosku, że właśnie w celu ochrony i tej świadomości, że dokonujesz coś naprawdę istotnego, że ujawniasz swoje dane, że potwierdzasz coś, co ma reperkusje prawne, podpisujesz umowę, masz dostęp do danych medycznych, to musieliśmy postawić na to bezpieczeństwo i tą komunikację do klientów, żeby nie było to, nie wiem, hasła zapamiętane w przeglądarce. Absolutnie nie. Więc to jest ten nowy sposób myślenia o cybersecurity, wkomponowany w usługę, a wręcz czasami najważniejsza cecha tej usługi. My już nie mówimy o cyfrowych procesach, cyfrowych usługach. My mówimy o cyfrowym kliencie. To jest diametralna różnica. Analizując ryzyko fraudu, zagrożeń cyberbezpieczeństwa, zawsze mówiliśmy sobie, że jest jakiś proces, jakaś usługa. Moment, w którym ludzie musieli zacząć korzystać z pełnej palety usług cyfrowych i było pytanie, a dlaczego nie mogę skorzystać z tego, muszę pójść do placówki, odwróciliśmy teraz to myślenie, mówimy klient i jak go zabezpieczyć, żeby oferować mu wszystkie produkty. I teraz patrzymy na klienta, stąd znowu narzędzia identyfikacji elektronicznej, podpisu i w ogóle inne myślenie o kliencie cyfrowym, a nie cyfrowym procesie. Panowie, ja mam dla was tak na zakończenie naszej rozmowy pytanie pozornie z nieco innego obszaru, bo o sustainability, czyli o zrównoważony rozwój. Mam wrażenie, że od zeszłego roku ten temat mocno wszedł na agendy biznesowe. Zniszczyliśmy już sporo naszej planety, więc wreszcie zaczęliśmy o nią dbać, ale też z punktu widzenia spojrzenia biznesu. Jakie jest wasze spojrzenie na temat właśnie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa? Czy bezpieczeństwo może brać pod uwagę zrównoważony rozwój nawet w przypadku, kiedy myśli o projektach wieloletnich, prawda? To w zasadzie się wprost wiąże, w moim wypadku przynajmniej w energetyce, wprost się wiąże z tym, o czym mówiłem. Bezpieczeństwo na pewno będzie elementem kluczowym, czy wręcz podstawowym tych rozwiązań. Natomiast nie jest to czoło peletonu, tylko jednak to będzie zawsze z tyłu, bo tak naprawdę jednak chodzi o efekt biznesowy, czyli o procesy, które muszą nad którymi musimy zapanować, a w gruncie rzeczy sprowadza się to do stabilności systemu elektroenergetycznego, w moim przypadku przynajmniej. No, ja jako przedstawiciel sektora finansowego jak zwykle patrzę przez ten pryzmat, tak? Z naszego punktu widzenia my oczywiście obserwujemy te wszystkie trendy, zmiany społeczne, ta presja digitalizacji, presja i bardzo słuszna, jeżeli chodzi o trend eko. My to wszystko jakby też realizujemy pod sztandarem digitalizacji, odmiejscowienia, bezpieczeństwa. A ciężko też uciec od tej naszej odpowiedzialności, jeżeli chodzi o te nasze korowe usługi. No, nikt sobie nie wyobraża, że pójdziecie na długi weekend i wyłączycie prąd w Polsce, tak samo jak my, że sobie tam pod koniec roku też pójdziemy świętować i przelewy w Polsce nie będą chodziły. Ale my poszliśmy właśnie dalej i teraz mówimy to, skoro już tu mamy jakieś odpowiedzialne miejsce w naszym sektorze, w naszej gospodarce, to idziemy dalej. Bezpieczeństwo tożsamości, bezpieczeństwo usług zaufania, bezpieczne repozytorium dokumentów, bezpieczna sieć blockchain, czyli dajemy pewnego rodzaju platformy do tego, żeby ten odpowiedzialny rozwój był kreowany przy naszym współudziale i jakby dopraszamy różne sektory do tego, żeby mogły się w oparciu o te bezpieczne podwaliny rozwijać. To jest chyba taka nasza misja, nasze myślenie o tej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju.
Bardzo się cieszę, bo mieliśmy odcinek Accenture Review TV poświęcony dokładnie temu tematowi. Rozmawialiśmy z międzynarodowymi ekspertami i ja zwróciłam bardzo mocną uwagę na odpowiedź naszej amerykańskiej ekspertki, która powiedziała: widzę, że już w agendach dużych organizacji temat zrównoważonego rozwoju przeniósł się z takiego obszaru filantropia do obszaru jest to element transformacji cyfrowej biznesu. Czy się z tym zgadzacie? No my nie bez powodu w KIR-ze powołaliśmy Fundację Cyberium, która naprawdę patrzy na to bardzo szerokim takim horyzontem. Dopraszamy tu i osoby z edukacji, profesorów i filantropów też, dlaczego nie. Współpracujemy z różnego rodzaju wizjonerami właśnie po to, żeby zrozumieć, gdzie ten świat idzie, ale z drugiej strony, co jesteśmy w stanie dostarczyć właśnie, żeby ten zrównoważony rozwój osiągnąć. I bardzo się cieszymy, że taka transformacja wewnątrz dużych organizacji już następuje. Super. Ja jeszcze chcę zadać jedno pytanie, wywodzące się od tego, o czym teraz powiedzieliście, o tej odpowiedzialności. W ostatnim Accenture Technology Vision dużo mówi się o roli szefów w transformacji cyfrowej jako liderów zmian. Jaki dzisiaj powinien być lider obszaru bezpieczeństwa, żeby wspierać transformację cyfrową w pełni? Ale mówisz wewnątrz organizacji? I wewnątrz, i na zewnątrz, bo mówiliśmy też o misji społecznej szefa, lidera IT czy lidera bezpieczeństwa, tak? Znaczy, ja nie bez powodu zadałem to pytanie, ponieważ to są troszeczkę inne kompetencje, inne role. To znaczy, ja uważam, że cyberbezpieczeństwo czy szef bezpieczeństwa powinien być, już nieraz o się mówiłem, partnerem. A żeby być partnerem, musi mieć olbrzymią wiedzę z jednej strony właśnie w swojej materii, bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, normy i tak dalej, a z drugiej strony być partnerem do rozmowy z biznesem. Czyli łącznikiem. Partnerem, który łączy, tak jak powiedziałeś, świat cyberbezpieczeństwa i biznesowy i być tym współkreatorem tych nowych rozwiązań. I on w tym przypadku nie musi być liderem. W tym on powinien być właśnie liderem, niech zawsze będzie już ten biznes, ten prokreatywny biznes i tak dalej. On musi być dla niego partnerem. Natomiast gdy mówimy o rozwiązaniach wychodzących poza spółkę, czy to do sektora, czy to do gospodarki, to tu musi być lider. Tu musi być wizjoner, który do swojej wizji kooperacji, współpracy, swoich obserwacji co do trendów musi pociągnąć ludzi za sobą. I to jest inny poziom percepcji, tak? Ja mógłbym powtórzyć, więc nie będę powtarzał tego, co Robert mówi, ale dodam do tego jeszcze jest bardzo ważna wiarygodność i stabilność. To znaczy, to musi być osoba o takim wizerunku, że jest konsekwentny, wiarygodny i budzi zaufanie. Bo tak naprawdę cyberbezpieczeństwo w bardzo dużym stopniu jest oparte na emocjach też. I rozchwianie emocji jest najgorszą rzeczą, która się może w cyberbezpieczeństwie zdarzyć. Dzięki, Grzegorz, bo myślę, że na koniec powiedziałeś coś, co musimy zawsze mieć w głowie, że bezpieczeństwo to nie jest tylko technologia. To nie są tylko te bity i bajty, ale cyberbezpieczeństwo zaczyna się w naszej ludzkiej świadomości, tak liderów, którzy rozumieją ryzyka i się z nimi liczą i potrafią je ogarnąć, jak i nas wszystkich przeciętnych zjadaczy chleba, którzy jesteśmy świadomi tego, że świat cyfrowy ma swoje plusy, ale ma też swoje ryzyka, których musimy być świadomi, dokonując naszych codziennych wyborów, także tych cyfrowych. Dzięki panowie. Dzięki. Dziękujemy bardzo. To była super rozmowa. Dzięki. Nieubłaganie nadchodzi czas na podsumowanie 5. odcinka naszego programu Accenture Review TV. W poprzednich odcinkach wiele mówiliśmy o zwinności, o szybkim reagowaniu na otoczenie biznesowe i na to, co się dzieje w świecie na zewnątrz przedsiębiorstwa. Dzisiaj było o odpowiedzialności, że to wszystko, co robimy wewnątrz organizacji, co dostarczamy naszym klientom, musi być bezpieczne. Mi bardzo utkwiła w głowie wypowiedź Roberta Trentowskiego, który wspomniał, że nie powinniśmy myśleć o transformacji cyfrowej naszych usług czy produktów, tylko o cyfrowym kliencie, który korzysta z naszych usług i który musi do nich mieć dostęp bezpieczny.
Ja zapamiętałam, że przy tak złożonych procesach w cyberbezpieczeństwie i przy tak skomplikowanym świecie, który dodatkowo bardzo szybko pędzi, trudno jest budować rozwiązania cybersecurity in-house, czyli wewnątrz organizacji. Warto złożyć siły, zebrać razem z partnerami zewnętrznymi, tak żeby móc rzeczywiście przygotować się na te wyzwania, które przynosi rynek. Dziękujemy bardzo za uwagę i już dzisiaj zapraszamy na następny, ostatni już w tej serii odcinek naszego programu. Dziękujemy i zapraszamy. Zapraszamy.